witamy w kolejnym odcinku Rapido Padel Skills Challenge on Tour. Tak jest, na wyjeździe. Jesteśmy ponownie w Warszawie, klub Mana Padel Warszawa. Jeden z najpiękniejszych w Polsce. Jeżeli jeszcze tu nie byliście, zapraszam serdecznie. Zarezerwujcie sobie kort, pograjcie w padla. Odwiedźcie tam, piękna sauna, potem pogranie. Jest tutaj, warto zobaczyć ten klub. A dzisiejszym gościem w naszym odcinku już stoi między nami. Jest to osoba kojarzona z polską piłką nożną na poziomie reprezentacyjnym, ligowym, wielu bramek ścielonych. Jest to ekspert telewizyjny również. No i nasz przyjaciel Marcin Żewako. Marcin. Zazwyczaj chłodno analizuje mecze zza mikrofonu, ale dziś to on trafia pod lupę. Przed wami Marcin Żewłakow, wybitny reprezentant Polski i telewizyjny ekspert. Czy jego analityczny umysł pomoże mu rozpracować nasze padlowe wyzwania? Czas na test. Dzięki, że Dzień się dobry. zgodziłeś Dzień dobry. podjąć te wyzwania Rapido Padel Skills Challenge. Tak. Wiemy wszyscy, że bardzo dobrze grasz padla. Miało być przyjemnie, a zaczyna się znowu tańcowanie z presją, no ale sport to Jaki jest twój presja. najlepszy gol? Okej. Ulubiony. Ulubiony ever. Mistrzostwa świata. Taka szybka odpowiedź. Ja myślę, że ten strzelony w Lidze Mistrzów z Chelsea. Mistrzów? To jest taki gol, Zapamiętasz? który pamiętałem długo i który kibice pamiętali długo. Wow, okej. No, nieźle, ścielić Chelsea, no. Super. Marcin, mamy dla Ciebie przygotowane dzisiaj 10 wyzwań padlowych. Bachada, bandeja, wibora, smecz. Wszystkie rzeczy, na które panujesz, wiem, bo widziałem bardzo dobrze, ale wiem, że jak są 10 prób, jest 10 prób, są kamery, mimo to, że kamery oczywiście Tobie nie będą przeszkadzać, bo jesteś doświadczony, ale jak jest presja, no to nie wiadomo jak pójdzie. Czyli mnie zdemaskujecie, że Nie! z dobrego zawodnika padlowego Nie, chcemy zdemaskować zrobi się średni. umiejętności, żeby pewno wyszło, ci że jesteś pójdzie dobry. Na Nie, pewno no, Ci pójdzie to dobrze. będzie pewnie dowód, czy gram na umiejętnościach, czy na sprawności, bo O, byli piłkarze, okej. którzy zaczynają bawić się w padla, mam wrażenie, że dużo z tego korzystają. Właśnie z takiej ogólnej sprawności No, i na pewno. czasem to jest 75% sukcesu. Nie będę ukrywał, że Twoje koledzy już podjęli te wyzwania i mają swoje wyniki w naszej tabeli. Można dobrze to zobaczyć. wygląda? Tak jest. No, zobaczymy na końcu. Na razie nie chcę rzucać więcej dobra. presji na Ciebie. Niech będzie. Ale piłkarzom zawsze super idzie. W padlu Dobrze. ogólnie, A nie? mam nadzieję, że podtrzymam tendencję. Dobrze. Drodzy widzowie, zaczynamy. Za chwileczkę pierwszy challenge. Let's go! Wyzwanie pierwsze. Lob challenge. Na końcu kortu zostają ustawione kubły. Gracz musi zagrać lobem tak, aby trafić piłką do celu. Za każde trafienie w narożne cele uczestnik otrzymuje 3 punkty. Za środkowy cel 5 punktów. Ma na to 10 prób. Maksymalnie można zdobyć 50 punktów. Challenge numero 1. Pierwsze wyzwanie lob challenge. Od tylnej szyby 10 prób. Po drugiej stronie masz rozstawione kubły. Narożnik 3 punkty, środek 5 punktów. Lob, najważniejsze zagranie w padlu. No, żeby być w ataku, trzeba się lobować. Strategiczne. No, Tak jest. startujemy. Dobrze, let's go, come on. Proszę bardzo. Ole. Drugi. Ciutko i poszło. Jest, O! jest, O! o! Kant. Ale blisko. Dobra, trzeci. Leci dobrze. Aj, znowu blisko. Ale ładny robi. Czwarta. O! Piąta. Jest, jest, O, come on, brawo. Super. Ale świetne loby. Kurde, chyba najlepszy. Dobra. Oj, złapiła, uwaga. Powtórka, Jakaś powtórka, stara. biła zła piłeczka. Stara wujna. O Jezus. Tak jest. Jest, drugi. Dawaj. I ostatnia. I ostatnia. Proszę. Blisko i... Jest. O, ale blisko. Kurde, ale Marcin, zrobił. powiem Ci, Ale rozkręciły ugotował. się i zaczęło wchodzić. Słuchajcie, lob jest bardzo ważne uderzenie w padlu. Bardzo dobrze Ci Ale poszło jak na najlepsze pierwsze. Powiem Ci, że loby. większość osób potrzebuje trochę, żeby się rozpędzić. Pierwszy challenge jest ten najtrudniejszy, nie? Bo jeszcze nie wiadomo, co się dzieje i tak dalej.
No mało ludzi poszło, tak powiem, świetnie, ale powiem Ci, że naprawdę super. Buduje się mnie, widzę. No, na no, początku. no, Nie, ale no. Ale to- rzeczywiście to nie jest łatwe i czasami to, co najbardziej boli, to czuje się, że ten lob nie jest zły, Tak. czyli w grze dałby tą przewagę, a tu niestety Dokładnie. obok kubła. Pola wcześniej powiedziała, bardzo prawidłowa rzecz. I jest to bardziej skomplikowane niż smash portres, wybić za kort. No bo tu jest naprawdę, lob jest bardzo dobry, ale trzeba też precyzyjnie tam trafić w tym, więc... No, to nie są sztuczne pochwały. To jest prosto z naszego serca. Idzie. Dobrze, super. No to idziemy na kolejny challenge. Brawo. Tak jest. Jak Let's tak go. będzie dalej, to let's go, let's go, let's go. Go, let's go, Gotowy, let's. gotowy. Wyzwanie drugie. Bandeja Challenge. W rogu kortu zostanie ustawiona mała bramka. Gracz musi trafić piłką do celu. Za każde trafienie uczestnik otrzymuje 3 punkty. Ma na to 10 prób. Maksymalnie można zdobyć 30 punktów. I jesteśmy z powrotem. Kolejny challenge, next challenge, bandeja. Bandeja też bardzo ważne uderzenie w padlu. Tutaj liczy się trochę precyzję, bo mamy ustawiona brameczka O, w samym teraz narożniku. zaczyna być A, właśnie. trochę tak? po mojemu, tak. Tak, Trochę tak. czuję się bezpieczny, bo Trochę. jest bramka, siatka i piłka, więc trochę tak jak kilkanaście lat temu w tym, co lubiłem. No, czyli my liczymy, że tutaj będzie... Ale nie chcę rzucać presji. Zobaczymy jak mi pójdzie z dostarczeniem piłki do tej brameczki. Dobrze, dobrze, powodzonka. Come on, kibicuję. Dobrze. Daj, Marcin. Ale blisko. Druga. Okej, Jest? zaliczamy, Jest. zaliczamy. Dobrze, jest Możemy ta bramka? poprawić tą bramkę? Tak? Już ci Oczywiście. poprawimy. Tak, Zaliczamy, odpowiada. wpadło i potem wyszedła piłeczka z Dobra. brameczki. Come on. Let's go. Trzecia. Aj. Z tyłu niestety. Piąta. Szósta. O, wow, to było dobre zagranie. No, dosłownie. O. Jest, brawo! Poprawmy brameczkę. Jeszcze 2 piłeczki. I... Oj, 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 oj. Ciężko nagrałam teraz trochę. O, czekaj. Powtarzamy, O, powtarzamy. wyszła! Dobra, wyszło. Okej, nie poprawiamy. Było trochę krótko, krótki lob, ale dobry zawodnik potrafi się dostosować do trudnej piłki. Już chciałem powiedzieć pole, nie powtarzamy, co to za krótki lob. A i tak wyszło naprawdę Zdał mega. test. No, widać Nie no, doświadczenie. zestresowaliście mnie tymi dyscyplinami. Ja myślałem, że w miarę sobie w padle radzę, a tutaj trochę mnie wyprowadzacie z błędu. No, nie czuję się komfortowo, no ale Ty chyba myślisz, że wszyscy mają 5-6 w każdym No, na 10. trochę a, tak. a ty robisz mega dobre wyniki. Ja to serio, zrobiłem. Serio. Ja miałem 0. Ani raz nie trafiłem, nie? Więc No. naprawdę idzie Ci super, Marcin. Idziemy na kolejny. Vamos! Wyzwanie trzecie. Bajada de Paret Challenge. W korcie zostaje ustawiony prędkościomierz. Gracz musi uderzyć piłkę po odbiciu od szyby z jak największą siłą. Przy punktacji prędkość, z jaką leci piłka, dzielimy na połowę. Uczestnik ma 10 prób. Maksymalnie można zdobyć 60 punktów. Kolejny challenge. Bajada de pared, czyli atakujące uderzenie z tylnej części kortu od tylnej szyby. Bajada. Mamy prędkościomierz, tak jest, postawiony po drugiej stronie. Liczy się siła, ale też precyzja. Najlepsza liczba podzielimy przez 2 i dostajesz te punkty. Więc trzeba jedna, ale bardzo dobra trafić. Bardzo dobrze. Na przykład. Nie? Lecimy? Lecimy. Ja będę nagrywał te piłeczki. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Let's go. Okej. Mamy to. Let's go. 10 prób. Trochę bliżej. Pięćdziesiąt 59. o jest. Sześćdziesiąt. Okej, a powtórka.
Dawaj, dawaj. Dawaj Marcin, teraz. O, brawo. 58. Czekaj, odsunięłem cię trochę, powtórzę tą piłeczkę, bo biła za bardzo w prawo. O. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Okej. Ma. Brawo, 62. Ostatnia. Och ty, dobrze. 62 albo 69 było. Zobaczymy VAR, bo kilka trafiłeś, więc nie wiem dokładnie jaka była liczba. 66, 69, zobaczymy, albo 67. Młodzi ludzie tutaj z ekipy mi mówią, że podobno 6-7 to jest jakaś fajna rzecz. Ale bachada, wszystkie bachady były bardzo dobre, te, które wszedły. No ja na swoje usprawiedliwienie mogę mieć tylko to, że ja jestem samouk znajda. Mnie nikt nie instruował, więc to jest taka moja bachada. Domyślam się, że tam technicznie pogwałciłem pewnie nie jedną rzecz, no ale tak mają ci, którzy się sami uczą. Tak, i mogę Ci powiedzieć, Tomek Smokowski był też u nas i powiedział, że raz było wina moja, raz po liże, piłki nagrywaliśmy, tak, światło, rakieta, więc on mówił, że wymówki w padlu sporo się znajdzie. Jeżeli nie pójdzie, No to... ja postaram się nie szukać wymówek. Ja, bardzo dobrze. Najwyżej trzeba będzie położyć głowę i do ścięcia. Bardzo dobrze, idziemy na kolejny challenge. Brawo Idziemy. Ty. Wyzwanie czwarte. Drop Shot Challenge. W korcie zostaje ustawiona linia. Gracz musi uderzyć piłkę dropshotem tak, by piłka wylądowała przed wyznaczoną linią. Każde udane zagranie to 3 punkty. Uczestnik ma 10 prób. Maksymalnie można zdobyć 30 punktów. I jesteśmy przy kolejnym challenge'u. Kolejne wyzwanie drop shot. Skrót przy siatce, piękne zagranie, dużo satysfakcji daje. Tak, żeby Jak się to będzie troszeczkę, dobrze. żeby się trochę odrodzić w meczu, tak, albo zeźlić w drugą stronę, to taki dropshot dobrze robi wszystkim. Mam dobrze. wrażenie i chyba to jest takie uderzenie, dla którego kibice w tenisie i w padlu przychodzą, żeby Tak. pooglądać mecze. Tak jest piękne zagranie. Można namieszać w głowie przeciwnika takim fajnym zagraniem, skrótem przy siatce i właśnie mamy takie zadanie teraz. 10 prób, powodzenia. A że to jest program rozrywkowy, no to teraz Marcin pewnie dostarczy trochę rozrywki przy dropshopie. Dokładnie tak. Let's Dawaj, go, dawaj Pola. I o Jezus, pierwsza. Bliziutko. Było wyzwanie. Dobra, Pięknie, ale blisko. trzecia. Czwarta. O, ale ładnie ciała. Piąta. Brawo, Okej, brawo. Szósta. brawo. Siódma. Bliziutko, Kurde. blisko. Ach, i ostatnia. Jest! Dobrze. ale ładna 3 technika. dropshoty. 3 dropshoty, ale fajnie. I powiem Ci tak, 3 zaliczamy, ale chyba 6, 7 naprawdę bardzo dobre. Nie, ale No. tutaj muszę pochwalić nagrywającą. Nie? Bo Tak. piłki były tak przychylne, że nie sposób ale- było tego... Chyba jakaś podwyżka się szykuje. Dobrze, podwyżka, od razu podwyżka. W drugim sezonie. Nie, Czyli z tego wybrnąłem nie najgorzej. Nie, powiem Ci Marcin, mega fajnie. No tutaj myślę, że do tej pory najlepszy był Mariusz Kałamaga, który zrobił 7 dropshotów. to była 7. przesada. To była Ale, przesada. no, właśnie, Tak, też się tak kłanialiśmy, no. tak. To tak nam kazał. To właśnie, polecam, sprawdźcie czyli Mariusz tam Kałamaga. elementy techniczne na niezłym poziomie, tak? No, Niektóre tak, niektóre nie. Powiem tak. Jesteś, kurde, dobrze. Mariusz bardzo sprytnie zagrywał te Ale dropshoty. 7 to Tak, taki dobry ty się wynik. starałeś mega technicznie to zrobić, a on zagrywał to bardzo sprytnie. Ale możecie zobaczyć, jeżeli zobaczycie Jeżeli nie widzieliście. odcinek z Mariuszem. Ale mega fajne. Idziemy, zbliżamy się powoli do końca. Teraz nadchodzą te siłowe trochę. Za chwilę. Siłowe wyzwania, smecz portres, więc Tak. trzeba przygotować Ręka bark. rozgrzana. Dobra, szykujemy się, szykujemy Tak się. jest, let's go.
Wyzwanie piąte. Wibora Challenge. Z tyłu kortu zostaje ustawione 6 pachołków. Gracz musi zagrać wiborą tak, aby trafić je piłką. Za każde trafienie w pachołek uczestnik otrzymuje 5 punktów. Ma na to 10 prób. Maksymalnie można zdobyć 30 punktów. Kolejny challenge, kolejne wyzwanie. Wibora. Wibora challenge. Mamy pachołki rozstawione. Cokolwiek to znaczy. Tak? Wibora to jest takie viper, żmija, nie? Bo efekt jest taki, że jak po uderzeniu, że piłka tak leci, trochę podbije się od szyby i tak wygląda trochę tak jak żmija albo coś w tym stylu. No dobra, spróbujemy. Powodzonka. Let's go. Dobra. Dawaj, Pola. Żmija challenge. Proszę Państwa. Okej. 2. Dobra. A Coraz bardzo bliżej. fajna wibora. Trzecia. Ta też niezła. Czwarta. Trochę głębiej. Głębiej? Nie, Marcin, O, brawo, Marcin. Szósta. Brawo, Liczy okej, się? okej, okej. Okej, zaliczamy. Zaliczamy. 8. Yes, come on. Nice. Okej, I ostatnia. okej. Chyba jest Co? Jeszcze jedna? Dawaj, okej. Źle policzyłem. Już Dobrze. dawno nie dawałam Ej, dodatkowo. hello. 3 żmije ościelone. Teraz miałem presję na sobie, nie? Ale Tym bardziej, że brawo. ja nigdy nie przywiązywałem do wagi w grze, do tego, żeby to wykonywać bardzo technicznie. Bardziej chyba szedłem za intuicją. No i żeby zagrać tak piłkę, żeby Super. ktoś nie odebrał. Ale wszystkie wybory były fajne. To jest właśnie to. W meczu to wyszłoby bardzo fajne i bardzo skomplikowane dla przeciwnika. Tutaj niestety trzeba trafić. Ale zdania były podzielone, tam dochodziły mnie lekkie śmiechy z kortu obok. Nie wiem, czy to nie pod moim adresem, no ale Tak okej. jest. Alex zawsze tak mówi, że nie wszystkie wybory były dobre. Ja mam dużo empatii do Więc wszystkich. nie czuj się Ty raczej wyróżniony. budujesz, tak? Tak jest. Ja buduję, ale trener właśnie Wojtek, pozdrawiamy Wojtka w kolejnym odcinku, bo on też kibicował w poprzednim odcinku. No, coś tam miał jakieś pretensje, ale nie wiem ile on ścieli. Zaprosimy go, może zobaczymy, Wojtku. Dobrze, idziemy na kolejny? Oczywiście. 3 to dużo. Będzie coraz 3 to lepiej. Dużo, więc... Sponsorem głównym Rapido Paddle Skills Challenge to Pero Marshall, polska marka odzieżowa. Wyzwanie szóste. Service Challenge. Przy linii serwisowej po drugiej stronie kortu zostaje ustawione 6 pachołków. Gracz musi zagrać serwis tak, aby trafić je piłką. Za każde trafienie w pachołek uczestnik otrzymuje 5 punktów. Ma na to 10 prób. Maksymalnie można zdobyć 30 punktów. Kolejne wyzwanie. El Saque, serwis. Najważniejsze uderzenie w padlu, bo rozpoczynamy punkt. Musi być taktyczne zagranie z odpowiednią siłą, żeby dobiec do siatki. Wiesz o co chodzi, nie? Znowu mamy pachołki rozstawione na ciało, na szyby i w środku kortu. Tak jak serwujemy. 3 kierunki zawsze wybieramy, więc celność. Tutaj siła nie jest kluczem. Okej, ale trzeba dotknąć pachołek, czy go przewrócić. Trzeba go dotknąć albo przewrócić. Zaliczamy punkty. Przy Dotkniesz, dotknięciu... tak Jak jest. Okej. zmuśniesz, to jest git. Na porządku. 10 tak prób. trzeba, wiesz. 10. Let's Jedziemy. go, dawaj. Okej. Bliziutko. Nie Trzecia. spiesz się. Nie spiesimy się. Na spokojnie. Czwarta. 4. Piąta. Okej. Szósta. Siódma. Jest! Brawo! Mamy to. Brawo. O! Jest! Dotknięcie, Dwa. brawo. 2. Jo! Okej. Okej, i ostatnia. Okej. Ale ten jeden. No. 3. Przyznam się, że to jest chyba pierwszy raz, kiedy ja 10 razy
zaserwowałem albo powtórzyłem to samo uderzenie, więc Niesamowite. bronię się strasznie przed treningiem z trenerem. Wolę te takie luźne formy nauki padla poprzez grę, ale pomyślę, czy tutaj nie zaryzykować jakiegoś treningu. Bo rzeczywiście tam pewne rzeczy można podciągnąć. No, ale celność jest, naprawdę. I zrobiłeś, teraz tak, zrobiłeś raz na ciało trafiłeś, raz w środku pola i raz na szyby, więc każdy kierunek masz opanowany. Ale No. to można było się zdecydować tylko na serwis na przykład Można tam do, było. do Można było? kraty. Jak Ty musisz mi mówić. Okej, Strategicznie okej. trzeba do tego podchodzić. Dobra, cieszę się, Myślałeś, że... na zmianę? Ale właśnie o to Cieszę się, chodzi. że dwa, trzy razy trafiłem. 3 razy więc... trafiłeś, ale znowu host zawalił. No, kolejna wymówka. Albo rakieta, albo słońce, albo wiatr, albo Tak. prowadzące programy. Zawsze będzie wymówka, ja biorę na siebie. Zrewanszuję się, nie powiem co, przed kamerą. Na pewno w następnym powiedzmy, że zaliczę kilka piłek więcej, więc liczcie uważnie. Na razie Idziemy na masz kolejny. 6 trafionych, nie? 6, jakie? No 3 loby. A, A czekaj, bo jeszcze raz. To jakieś pół odniesienia, to tak Już było trochę nie tego najgorzej, więcej, ja mam tragicznie. zaniki pamięci delikatne. ja myślę, że Może bardzo, być, ja niezły myślę, początek, obiecująco. No, ja myślę, że bardzo Nie, dobrze, bardzo bo dobrze, każdy bardzo challenge do tej pory trafiłeś. No. Ja na przykład nie miałem ani jedna bandecha, wybora miałem tylko jedna, a zadeklarowałem, że to jest moje ulubione Dobra, uderzenie. co następne? Następny, idziemy dalej. Come on. Wyzwanie 7. Salida de Paret Challenge. Na środku siatki zostaje zamontowana obręcz. Gracz musi zagrać piłkę po odbiciu od szyby w taki sposób, aby trafić nią w środek obręczy. Za każde celne zagranie uczestnik otrzymuje 3 punkty. Ma na to 10 prób. Maksymalnie można zdobyć 30 punktów. Kolejny challenge. Salida de paret, czyli wychodząca piłka od tylnej szyby, forehandowo, mamy obręcz tu przy siatce zawieszone i trzeba trafić do celu. Znowu celność, technika, precyzja. Idziemy. Dawaj, let's go. Okej. Dawaj, Marcin. O, blisko. Brawo! 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 Pół blisko. Brawo! I ostatnia. Brawo! Wow! Mamy to? Powiem Ci tak. Ile razy ja powiedziałem brawo, nie wiem, tutaj będziemy musieli VAR sprawdzić, ale Ale jak 8, 7, 8 na pewno Prowadzący miałem rekord. challenge miał problem z liczeniem, to chyba nie było najgorzej. Nie, rekord na 100%, przynajmniej do tej pory. Nikt nie trafił tyle razy, co Ty. Mega fajnie, nie? O, Celność zaczyna mi się w podobać. Padlu precyzja jest bardzo ważna. Idziemy na kolejny. Teraz to będzie. Wyzwanie 8. Smash Challenge. Gracz musi zagrać piłkę z smeczem tak, aby po odbiciu od szyby po przeciwnej stronie kortu wróciła ona na stronę gracza. Do punktacji bierzemy najlepszą próbę. Ilość metrów mnożymy razy 3. Uczestnik ma 10 prób. Maksymalnie można zdobyć aż 60 punktów. Kolejne wyzwanie. Smash. Flat smash. Piłeczka musi wrócić po naszej stronie. Już tutaj potrzebujemy trochę więcej siły. I I zobaczymy. techniki, to jest najgorsze. Tak. Z siłą pewnie problemu nie ma, gorzej z techniką. Tak jest. Troszeczkę ma bardzo dużo rację. Technika jest potrzebna, siła jest potrzebna, ale mamy tam miarka, zobaczymy na który metr wróci ta piłeczka. Liczy się najlepszy Twój wynik i mnożymy go razy 3, więc wystarczy jedna, ale dobra. Ile mam tutaj tych? 10 prób. 10. Let's go. Ja pilnuję. Dobra. Lecimy ze smaczem. I... O! Czekamy. Nice. Pierwsza próba i mamy. 12-20, brawo. Bardzo dobrze. Ole, od ściany jeszcze mogła wrócić. Dobrze. Czekamy. Bliżej. 11,80. Hop. I czwarta leci. I Bliżej. 11,80.
Czekamy. Wraca, 11. Ładnie. Brawo! O, 12,60. Okay. Jeszcze 3. Czekamy. Ok, 11,80. hops. I I ostatnia pola. jakaś ładna piłeczka. Dawaj, Marcin, możesz, come on. Marcina. Idzie. Czekamy. O! Wow, to jest to 13,40. Nie nauczę się mówić 40 po polsku. 13,40 kosztowało trochę, widzę, ale wow. No, Piąteczka. potrafi Marcin chuchnąć, tak jak się mówi, nie? I uderzyć tak mocno. Okay, Chyba jakaś dobra. siłownia wleciała przed, co? Wiecie, że ja sam nie wiem, jak ja to robiłem. Miałbym wrażenie, jakbym miał to powtórzyć, boję się, że byłyby problemy. No ale okej. Nie, Mam nadzieję, okej, że nie będzie Okej, nie, pecho- naprawdę bardzo pechowa dobrze. 13. Bardzo dobrze działa na ciebie kamera. No właśnie, Sobie na właśnie. mecze załatwiać. Idziemy. Jeszcze trochę zostało. Kolejny challenge. Wyzwanie 9. Smash Portres Challenge. Gracz musi zagrać piłkę smeczem tak, aby po odbiciu od szyby po przeciwnej stronie opuściła ona kort. Za każdą udaną próbę gracz otrzymuje 8 punktów. Uczestnik ma 10 prób. Maksymalnie można zdobyć aż 80 punktów. Przedostatni challenge. Smash Portres, czyli bardzo widowiskowe uderzenie. Piłka wylatuje przez 3 metra. Technika, siła musi być bardzo dobrze połączone. Wojtek dał nam kilka wskazówek, trener z kortu obok, więc ja uważam, że ci pójdzie bardzo dobrze. No zobaczymy, czy jestem pojętym uczniem, czy tłuczkiem. No ale przejdźmy do rzeczy. Nie, będzie dobrze. Dawaj, Marcin. Lecimy. Proszę. Proszę, druga leci. Okej, kierunek jest dobry. A. O. Okej. Fajnie leciało. Aj, krata. Nice. O, Tak jest, brawo. Idealnie trafił teraz. Okej. Brawo! 9. Jeszcze. Brawo i 10. Marcin, gdzie idziesz? Już nie może. Ha, jeszcze 10. Dawaj. 10. Dawaj. Please. Ale blisko. I tak super. 3 smecze Portres. Marcin, gdzie Powiem uciekasz? ci- Nie było tak źle przecież. Jak źle, naprawdę Z bardzo moim dobrze. podawaniem. Ty, to jest... Z moim podawaniem, bo tak myślałam, że ode mnie Nie, no to ja absolutnie Ale- nie mogę narzekać. Podawanie było bardzo dobre. No jednak trzeba się przeprosić treningiem. To Ja myślę, że no, to jest wymagające uderzenie, nie? To trzeba trenować to. bardziej precyzja, mam wrażenie. No. Mniej siły, a bardziej to Ale- łączenie chyba ostatniego z przedostatnim panelem szklanym. No, dokładnie, tak. dokładnie. Nie trzeba w ogóle dużo siły używać, tylko Technika. idealnie pod piłkę wejść przed sobą. Tak jest. Trafić, Marcin, no. naprawdę pięknie, nie? Pięknie poszło, więc pozostało nam ostatni challenge. 1 in a million, ale za chwilę wytłumaczę, o co chodzi. Wyzwanie 10. One in a Million Challenge. Na środku siatki zostaje umieszczona tuba do zbierania piłek. Gracz musi zagrać piłkę tak, aby trafić w bardzo mały otwór tuby. To najtrudniejsze zadanie w całej serii. Dlatego uczestnik ma 20 prób. Jeśli uda mu się trafić, zdobywa zawrotne 300 punktów. Jesteśmy na końcu. Ostatni challenge. 1 in a million, czyli mamy tuba do zbierania piłek. W środku przy samej siatce 20 prób od ręki. Musisz trafić do tuby. Brzmi to niemożliwe, ale I jest niemożliwe. nie ma niemożliwych rzeczy na tym świecie. My trzymamy kciuki. Jeżeli trafisz, dostajesz 300 punktów, czyli praktycznie kwalifikujesz się do finału, do turnieju finałowego. Oraz nasz sponsor Cupra, Lelek Gliwice, daje Gliwice. Jesteśmy w Warszawie, ale przyjedziesz do Gliwic, jak wygrasz. Czemu Cupra nie? na weekend. Czemu nie zaczęliśmy od tej dyscypliny?
że gdyby mi się udało, to nie trzeba było później robić Właśnie, dodatkowo. kolejny 9. Ej, dobry pomysł. Dobry pomysł. Kurde. Dobra, no to przegadamy to Nie, wewnętrznie. ale challenge poprzednie, one mnie też czegoś nauczyły, więc Miałeś się rozgrzać. Do dobrze, tego. że tak się stało. Cieszymy się bardzo. Marcin, ostatni challenge. Trzymamy kciuki. Dawaj, jesteśmy obok ciebie i kibicujemy. 20 prób. Miał dużo miejsca tutaj. Wow. Ładnie poleciał. Okej. 4, 5. 5. Blisko. Zaraz się chyba w 7. głowie zakręci. Jak tak się dużo pracy. 8. 9. O, Blisko. ładnie. 10. Jeszcze Ładnie 10. zrobił. 11. Oj. Musiałem sobie poprawić, bo teraz trafię, nie? Tak. 13. 14. Ile jest? 14. 15. Jeszcze 5. 16. 17. Dobra. 3. O, wow. 18. I ostatnia, 19. dawaj. I 20. Okej. One in a million, ale one in a 3 million. Nie jest to łatwe, ale Marcin, no, kilka razy? Raz tam chyba busnęło i można to myślisz o wziąć tym? za dobrą monetę, ale rzeczywiście. Dobrze, przyjedziesz do nas do Katowic, to jeszcze ten samochód załatwimy. Ale 300 punktów niestety nie udało się. Ale i tak uważam, że ten odcinek był mega fajny i no, zebrałaś fajna liczba punktów. Za chwilę ją zobaczycie w tabeli. Świetny występ. Wynik 167,2 daje Marcinowi mocną drugą pozycję. Liderka Iza Kunat pozostaje na razie niedościgniona. A Marcin, ja chciałbym najpierw podziękować Tobie, że dzisiaj zgodziłeś się te wyzwanie tutaj postarać się pokonać i myślę, że naprawdę pokonałeś ich i to w dobrym Super. stylu. Naprawdę. Chcemy podziękować naszych sponsorów Rapido Padel, polski producent kortów do padla, Cupra Lelek Gliwice, dealer samochodowy, marka Het za ten piękny sprzęt, który tu używamy, Pero Marshall, nasz główny sponsor, polska marka odzieżowa i oczywiście Dr. Wit, który sprawia, że mamy się czym nawadniać podczas tego ciężkiego programu, nie? Te wszystkie wyzwania. No, dobrze. Ciężko. Jeszcze mamy jedna rzecz. Mamy tu upominki, Marcin, dla Ciebie od naszych sponsorów. Proszę bardzo, za to tak z podziękowaniem, Dziękuję bardzo. że byłeś dzisiaj z nami. Ja ze swojej strony obiecuję, że jeśli przyjdzie mi skomentować mecz w Gliwicach, w Katowicach, w Zabrzu, to zawitam na pewno u Was na padlu i Zapraszamy serdecznie. I na meczek? rzucę wyzwanie. Wyzwanie, dobra. Zawsze jesteś mile widziany jak w domu u nas w Katowicach, w Padel Center Academy Katowice. Dziękuję Marcin Dziękujemy. jeszcze raz. Dziękuję A bardzo. My widzimy się w kolejnym odcinku. Pamiętajcie, zasubskrybujcie, polajkujcie, skomentujcie, kogo chcecie zobaczyć w następnych odcinkach. Rapido Padel Skills Challenge za 2 tygodnie kolejny odcinek.